hejka. Witamy się serdecznie. Kolejny dzień w Nowym Jorku, a za nami Empire State Building. dokładnie. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to tam właśnie kończyliśmy na szczycie tego budynku ostatni dzień, więc koniecznie zajrzyjcie. Dzisiaj jesteśmy w Hudson Yards, to znaczy będziemy tam, bo wybieramy się na cruise, czyli opłynięcie wyspy Manhattan dookoła, ale zanim to zrobimy, pokręcimy się jeszcze po mieście. Ten okrągły budynek to Madison Square Garden, tam Empire State, a przed nami ten ścięty budynek to jest The Edge w Hudson Yards. Tam na samej górze jest taras, na który można wyjść i z tej perspektywy oglądać miasto. A dzień zaczęliśmy od TikTok Diner, to jest taka knajpa otwarta 24 godziny przy jednym z najsłynniejszych hotelów New Yorker. Ale szczerze wam powiem, i obsługa, i jedzenie takie sobie. Ja ze swojej strony niezbyt polecam. Średnia knajpa. Musicie przyznać, że dzielnica robi wrażenie. Ogromne, masywne budynki. Jak my tu byliśmy w 2019 roku ostatnio, to wszystko jeszcze było w budowie, ale kilka rzeczy już było na ukończeniu. Teraz już jest naprawdę wszystko gotowe, więc zaraz pokażemy wam te budynki i inne rzeczy, które tu są z bliska. Budynek, przed którym się znajdujemy, to słynny Wessel. Jest to taka dziwna budowla, która nie ma w sumie żadnego sensu. Jest to rząd korytarzy, wysoki na 46 metrów, ma 154 klatki schodowe, ma 2500 stopni i po co powstał, tego do końca nikt nie wie. Sam budynek powstał w 2019 roku, ale co chwila jest otwierany, zamykany, a to dlatego, że niestety, ale jest tutaj bardzo dużo sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i z tego budynku skacze. Domyślacie się pewnie dlaczego. Dlatego co chwila starają się jakoś to ograniczyć. Niestety do końca im się to nie udaje. Jak byliśmy tu pierwszym razem, akurat mogliśmy wchodzić bez żadnego problemu. Miesiąc, 2 miesiące później można było już tylko wchodzić parami, nie można było wchodzić samemu. Później z dołu był zamknięty tak, że wyższe piętra były nieczynne. Dzisiaj sami nie wiemy jak jest, ale wiemy, że obecnie wstęp jest płatny i kosztuje około $10. Obecnie nawet kino tutaj zrobili. No trzeba przyznać, że kino z takim widokiem pewnie ciężko się skupić na filmie. Ja jeszcze dodam, że wszędzie dookoła macie ogromne, naprawdę ogromne budynki. Niektóre są tymi najwyższymi w Nowym Jorku. To bardzo, bardzo fajna i popularna dzielnica. Tu możecie zobaczyć, jak szybko chmury lecą. Także tam na górze wieje naprawdę mocno. Żegnamy się z Weselem i idziemy na łódkę. Zaraz tam dotrzemy. My tu gadu, a po drodze spotkaliśmy pogromców duchów. Słuchajcie, prawdziwa fura z Ghostbusters. To się musi podobać. Dotarliśmy. Przystań numer 83. Circle Line. Zapłaciliśmy 50 kilka dolarów za osobę. Da się taniej, od razu wam mówię, ale my kupowaliśmy na ostatnią chwilę. I naprawdę warto zrobić to wcześniej, wtedy sobie zdecydowanie możecie wybrać godziny. My nie mieliśmy wyjścia, mieliśmy tylko godzinę 1:30, na taką też tu przyszliśmy. I zaraz wam pokażemy, jak się opływa wyspę dookoła. Takim promem będziemy płynąć. Kolejka, jak widzicie, jest. Co zrobić? Liczymy na jakieś mimo wszystko niezłe miejsce widokowe. Tak będziemy szukać. Wsiedliśmy już na łódź. Jak widzicie, jeszcze trochę wolnego miejsca. My polecamy siedzieć z lewej strony, bo wtedy macie najlepsze widoki na cały Manhattan. Ale z całej łodzi coś widać. Prawie będzie widok na Statuę Wolności. Dokładnie. Odpływamy. Cała wycieczka potrwa 2,5 godziny. Tutaj już widać przepiękne widoki, które będziemy też oglądać na koniec. No a tutaj nasze początkowe. Pierwszy przystanek zapewne Statua Wolności.
Nasz rejs powoli dobiega końca, pozostaną niezapomniane wspomnienia i ten oto kubeczek, nie wiem czy widać, ze statuą wolności. Jak odpływaliśmy, tak przypłynęliśmy. Minęło 2,5 godziny, jesteśmy na miejscu. Już na całym lądzie? Tak, już dopłynęliśmy, 2,5 godzinki. Bardzo fajna wycieczka. Można zobaczyć Nowy Jork z kompletnie innej strony. Ona jest dosyć długa. Ja oczywiście ręce już całe mam opalone. Twarzą to nie mówię. Pamiętajcie o czapkach, pamiętajcie o kremach. Pamiętajcie, żeby czasem wpaść do cienia. Poza tym naprawdę wszystko jak najbardziej ok. Niestety obraz Nowego Jorku. Wszędzie śmieci. Tak jest na wyspie. Cóż począć? Wpadliśmy do Hell's Kitchen. Stwierdziliśmy, że zjemy takiego bagela. Znaleźliśmy knajpę, która ma 4,9. Kawka zamówiona. Zamówienie złożone. Czekamy. Robimy unboxing. Słuchajcie, 4,9 knajpa. Teraz to jest łącznie oszukana. Tak wygląda jeden. Tak wygląda drugi. Słuchajcie. Wygląda to naprawdę nieźle. Tu mamy bagel z szynką, z serem i z jajkiem. A ja sobie zamówiłem takiego prostego z cream cheese. No i jest go naprawdę bardzo dużo. Wygląda przepysznie. Tak się nazywa knajpa, w której byliśmy. Bajgle wywodzą się z Polski. Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z Krakowa z 1610 roku. To było tradycyjne pieczywo wypiekane przez żydowskich piekarzy, którzy piekli je dla kobiet, które właśnie urodziły. Bajgle zostały przywiezione do Ameryki wraz z emigrantami z Europy Wschodniej, w tym Polski. Polskimi, żydowskimi i tak tutaj się zakorzeniły i teraz są jednym z największych przysmaków Nowego Jorku. Hell's Kitchen, czyli miejsce, gdzie wpadliśmy na bajgla, to jest, słuchajcie, jedno z fajniejszych miejsc takich spokojnych w Nowym Jorku, gdzie można zjeść bardzo dobre jedzonko. Kiedyś to była dzielnica, która miała najgorszą chyba renomę w całym mieście, ale w latach tam 70., 80., 90. przeszła bardzo dużą metamorfozę. No i teraz możecie tutaj zjeść jedzenie z całego świata. Jak Ci się podoba? Taipei Beef Noodles. Bardzo mi się podoba, są tu kuchnie z każdego świata, z każdego zakątka, jest tu bardzo dużo restauracji, jest kolorowo i fajnie. Tak, jest tu bardzo, bardzo fajna architektura. Są tu takie niskie kamieniczki, ale dość mocno zadbane i rzeczywiście można się trochę poczuć jak w takiej prawdziwej Ameryce. A w Stardustie każdego dnia. Wczoraj Wam pokazywaliśmy w nocy tą knajpę, dzisiaj jest dzień, ale to samo. Kolejki z każdej strony. Z tej strony widać jeszcze lepiej. Kolejka się po prostu nie kończy. Wyszliśmy z hotelu jeszcze raz zobaczyć World Trade Center. Wygląda przepięknie. Postaramy się na niego wjechać. Niestety nie mamy biletów. No i zastanawiamy się, czy jak pójdziemy, to nam dadzą. Oczywiście za dolary. Ale nie jesteśmy przekonani. Z tej perspektywy One World wygląda jak trójkąt i jakby zwężał się do góry, a to jest tylko złudzenie optyczne. Tyle się dowiedzieliśmy na dzisiejszym rejsie. Liczyłem na to, że porozmawiamy z człowiekiem. Niestety wszystkie człowieki zostały zastąpione przez maszynę. No i cóż, zobaczymy, czy coś się uda, czy się nie uda. Hejka, hejka, witamy po przerwie. Niestety nie udało nam się wjechać, no ale co zrobić? No jest jak jest. Nie będziemy już próbować. My już tu byliśmy, więc niestety tym razem się nie udało. Lecimy. No cóż, słuchajcie, staraliśmy się kupić jeszcze na ostatnią chwilę bilety przez prowajdera,
kupiliśmy, ale bilety nie przyszły, więc mam nadzieję, że nie wtopiliśmy $130 na marne i nam oddadzą. Idziemy do metra, pojedziemy sobie na Brooklyn, zjemy coś dobrego i poglądamy panoramę Nowego Jorku. Patrzcie, jaką fajną mają tu rzeźbę. Słuchajcie, to jest ośmiornica i zamiast macek albo na jej mackach ma różne zwierzęta. Tutaj wszystko podświetlone. Powoli się ściemnia, ale my poczekamy do zmroku. No i już wiecie, że jesteśmy na Dumbo. Oczywiście sprawdziliśmy, czy da się zrobić rezerwację w knajpie. Nie da się. Więc co, Gabi? Zjemy? Idziemy bić się o stolik. Ale przynajmniej z ładnym widokiem. Trzymajcie kciuki. Może zjemy dzisiaj z przepięknym widokiem na most brukliński. Czy tak będzie? Tego nie wie nikt. Ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Widzieliśmy jedną knajpę, gdzie miejsca były, ale my sobie upodobaliśmy nie jedną knajpę, tylko wybraną knajpę. No więc jak widzicie, ekipa tutaj dzielnie idzie. Trzymamy kciuki, żeby był stolik. Słuchajcie, niestety, kolejka jest strasznie długa. Nasz ostatni wieczór spędzamy nieco luksusowo. Bardzo fajna knajpa, chociaż przyznam szczerze, że lekko droga. Jesteśmy nad samym mostem bruklińskim. Knajpa wygląda tak. A to państwo Wojtusie. Na zdrowie. Za ten wyjazd. Pizze przyszły, piwko i drinki są. Zaczynamy kolację. Wyszliśmy z knajpy. W szampańskich nastrojach. Tak, to prawda. Chociaż słuchajcie, my tej knajpy nie będziemy wam do końca polecać. Bardzo droga. Zapłaciliśmy najwięcej do tej pory $200 za 4 osoby. Na pewno dobrze, na pewno fajnie, ale na pewno znajdziecie dużo lepsze miejsca. A teraz pokażemy wam, jak Manhattan wygląda nocą. Tutaj macie słynną karuzelę. Słuchajcie, podobno to jest naprawdę istny zabytek, dlatego jest pod dachem, ale my wam chcemy pokazać to, co jest za karuzelą, czyli panoramę Manhattanu razem z mostem bruklińskim. A oto i panorama z mostem bruklińskim. Ja chciałam tylko dodać, że chociażby się wam Nowy Jork nie podobał pod żadnym pozorem za dnia czy nocą, to tutaj ten widok po prostu wynagradza wszystko. Jest przepięknie, bajkowo i nie wiem, czy kamera to oddaje, ale tutaj naprawdę czujemy się niesamowicie. Tradycyjnie, jak jesteście po tej stronie, polecamy przejść na drugą stronę Brooklyn Bridge. Wtedy macie niezakłócony widok na przepiękny Manhattan. Z tym przepięknym widokiem chcielibyśmy się z wami pożegnać. Dajcie znać, czy Nowy Jork nocą podoba wam się tak samo jak nam. Nam się podoba bardzo. Dzisiejszy dzień naprawdę bardzo aktywny. Mamy nadzieję, że to jeszcze nie ostatni, bo jeszcze chcemy jutro, pomimo tego, że jutro mamy już lot wieczorem, chcemy jeszcze coś zwiedzić, wiecie, jak tylko nam się uda, to na pewno wam coś nagramy. Tymczasem nie przedłużamy, lecimy do hotelu. Trzymajcie się, cześć! Pa, pa!